No siemanko, Eloszka, Michalski z tej strony. Cały czas w Wietnamie, cały czas Muinę. Tak to się chyba wymawia, nie jestem za bardzo zorientowany, ale ostatnio przez kilka dni się trochę objęliśmy. Teraz generalnie sobie tutaj trochę pracuję i zaraz zbijamy się po prostu, żeby odebrać pranie i trzeba się spakować, ponieważ jutro śmigamy z powrotem w głąb lądu, że tak powiem, Wietnamu i lecimy do trochę większego miasta, także jutro komu w drogę, temu kopa. Idziemy po te pranie. Idziemy od razu coś zjeść. Zobaczcie, co tu suszą w ogóle na ulicy. To jest tuńczyk? To ryba jakaś. To jest good? You try it? Mieliśmy plan, żeby iść do jednej restauracji, ale tak się zastanawiam w końcu. Nie wiem jeszcze. Tu się pojawiło kilka innych opcji również. Także zobaczymy. Taka kawa w 3 kolory. Bez ciostka to prawie grzech. Nie można bez ciostka. Ja jeszcze na swoją czekam, to nie moja akurat. Ale ja takiej ładnej nie mam. Teraz już jest moja jajeczna. Ale też jest lekko słonęła. Więc wam pokażę, jak to się fajnie ciągnie. Normalnie kogiel-mogiel po prostu. Takie to proste. Idziemy powoli, toczymy się. Tutaj można po drodze takie sklepiki dostać. A musimy iść tam, gdzie ostatnio byliśmy przy bankomacie. Bankomat, wiadoma sprawa, pewno pusty. Nie no, żartuję. Ale kawałek musimy się przejść. Tutaj odebraliśmy pranie. Super tanie pranie w ogóle. Ekologiczne też. Z powrotem je zapakowali w moją torbę. 25 000 za 1 kg. I tu idziemy na przystawkę dzisiejszego dnia. Będzie seafood. Tu byliśmy wczoraj, jakieś 2 dni temu. Tu możecie sobie obczaić, jakie jest tanie menu w ogóle. Mostly większość mają seafood. Te zupy są trochę drogie. Ale tutaj już mamy takie typowo wietnamskie rzeczy. Banh mi za 20 000. I po na przykład za 40. Very tanio. Chuj. I my coś tutaj z tego będziemy wybierać. Te. I te? Obydwie? To weź. No to chyba jakiś oktopus. Zobaczymy. My na naszą przystawkę mamy grillowane krewety i tutaj podgrzebki. Tutaj maroma squida, ja już go jadłem wczoraj i takie muszle. No faktycznie dobre. Starter mamy zrobiony, także możemy teraz zmierzać powoli na danie główne do Matador. Tutaj ta restauracja też wygląda ciekawie, bo tam mają jakieś mięska. Zaraz ją w sumie obczajmy. Tutaj ta na rogu wygląda dość ciekawie. I tu mają też takie mięsiwa. Może tutaj będzie lepiej. Obczajmy. Teraz jesteśmy w Matador. Matador ma tutaj takie mięsiwa fajne. Ja to chyba się skuszę na tego piwa tutaj. Next one. Yes, I have my assistant.
Here's fish. 250, przystawki, sałatki i to by było na tyle. My dzisiaj tu przyszliśmy po jakieś mięso. Trochę tu wieje w ogóle, ale przynajmniej te fale trochę się uspokoiły. Zaraz zobaczymy, co nam tutaj zaserwują. Ten stek jest 200 gram. Także zobaczymy, jakie będzie to jedzonko. Dobra, mamy to. Wjechało nasze mięsiwo. Wszyscy mamy w sumie to samo. Lecimy. Zaraz zobaczymy, jak to w środku wygląda. No mój jest taki zdrowy medium. Szkoda, że nie dali nam soli w sumie. Zauważyliśmy, że tu nigdzie nie dają soli. How's yours? How to cut? How to How cut? to cut is... Wait. No twój też taki medium. Medium, good. No i po zawodach. No i co tam? Trzeba się trochę popakować. W sumie to za dużo pakowania nie mam. Wrzucić tylko do torby i śmigamy. Jedziemy taksówką, także nie ma sensu tutaj za dużo kombinować. Mięsko w ogóle bardzo dobre. W niektórych momentach trochę żylaste. Moje chyba było najbardziej wypieczone, a Marek miał takie najbardziej surowe. Jess miała coś pomiędzy. Także widać, które leżało najbliżej ognia. No i co? I pojedliśmy. Teraz trochę można odpocząć, tutaj trochę popakować, ale pewnie jeszcze jakaś kolacja wleci, tak mi się wydaje. No, także tyle. Zobaczymy, czy się jeszcze spotkamy, czy już jutro wsiadamy w taksówkę i śmigamy ten. Zbieramy toboły i śmigamy. Kurde, jadymy się zaczaił. Jest. Szybki tutaj przystanek. Kanapeczka i jedziemy dalej. No wyspać to się nie wyspałem niestety, ale dojechaliśmy. Dojechaliśmy, jest Pan Saigon. Tutaj widać. Miasto Ho Chi Minh. Wbijamy tutaj na weekend i później lecimy dalej. Pokój mamy normalnie deluxe, 25 metrów kwadratowych. I tu Jessa mówi, że jest szkoła. Tu w tym budynku chyba. Tu jakieś zasieki są. O. No tutaj na ulicach to jednak trzeba uważać. Przyzwyczailiśmy się tam do spokoju. Tutaj już tak spokojnie nie ma. Nie ma to tamto. Chodników też nie ma, jak zwykle. Wszystko zawalone skuterami. Nic to, idziemy na jakąś szamę. Tutaj jest o ten park, bo ten hotel, który mamy teraz, jest zaraz obok tamtego, co byliśmy wcześniej, znaczy po drugiej stronie. Także niedaleko. Tutaj byliśmy wcześniej. Jakieś 2-3 tygodnie temu, coś takiego. Wow. Trzeba pod nogi patrzeć. Tutaj w menu mają gęsi, nawet jakiś fake dog meat. No to standardowo chyba tutaj buncza albo coś takiego. Zobaczymy. Więc historia jest taka, że niestety bunczu nie mieli, więc musieliśmy wziąć coś innego. Tutaj mają tradycyjną zupę, ja tą zupę jadę na śniadanie, więc odpuściłem. I mamy suche nudle po prostu. Tylko że bez zupy, ale z zupą. Tak jest. I ten czosnek mocno wali. Ten czosnek mocno wali potem, aż oczy szczypie. Tu jeszcze coś na ostro można sobie dodać. Nic to, lecimy.
jeszcze... Pokażę wam. Tutaj dodałem sobie trochę zieleniny. Tą zupę wlałem po prostu. I elegancko sobie mieszamy. Garlic tak samo. Najlepiej jest dodawać po trochu, żeby znaleźć taki swój smak, żeby tego nie przedobrzyć. Tak jak ja. Bo Marek później je, płacze, poci się. No to zależy kto jaki level ostrości. A ja lubię. Taki level. Lubię jak piecze, ale już jak się poce i mi z nosa leci, to nie bardzo. Wiecie, że to w ogóle dodaje endorfin, nie? Jak się takie pikantne jedzenie je. Człowiek jest bardziej szczęśliwy później. A jak nie byłeś za bardzo szczęśliwy przy jedzeniu tak pikantnego, to na pewno w toalecie ci się jeszcze przypomni raz. I to z tym być, bo to nie jest normalne, żeby się tak męczyć. Zobaczcie sobie jaki tu jest harmider. Normalnie. Skuterem to nie chciałbym tutaj jeździć. Niby nie mam prawa jazdy, ale coś tam śmigam. Ale tutaj po mieście to nie ma szans.